Drugi zwiastun Resident Evil Requiem niespodziewanie zadebiutował podczas pokazu Nintendo Direct, ujawniając więcej szczegółów, choć wciąż pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Jak zwykle przeanalizujemy każdą klatkę i każdą sekundę. Uporządkujemy chronologię wydarzeń, aby lepiej zrozumieć zwiastun, a przy okazji odnaleźć ukryte informacje, sformułować własne teorie i wyłowić najważniejsze ciekawostki oraz detale. Zwracajcie uwagę na róg ekranu, tam zamieszczam notację dotyczącą czasu i miejsca danej sceny. Wchodzimy w ten świat, więc wiele z przedstawionych elementów może stanowić spoilery, dlatego ostrzegam, oglądacie na własną odpowiedzialność i nie należy brać wszystkiego, co powiem za pewnik. Poznamy grę w pełni, gdy już się ukaże, ale na razie możemy się nią pobawić, więc zapraszam do wspólnej analizy. Zwiastun rozpoczyna się od ujęć wnętrza hotelu w Renwood, a w tle słyszymy nieustannie dzwoniący telefon. Budzi skojarzenia z Resident Evil 7 i pierwszymi zapowiedziami tej gry, prawda? W pokoju numer 204 mogliśmy oglądać już scenę między Grace a Alyssą podczas tegorocznego Gamescom. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, odsyłam was do tego nagrania, które z łatwością znajdziecie oficjalnie na YouTube, jednak aby lepiej uzupełnić analizę, w tym materiale wykorzystamy fragmenty z tego pokazu. Hi, Mom. You have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Get some sleep, eh? I'm almost done, just a sec. It's really coming down hard. Mom, phone. Mom. It's right beside you. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. What the... They're coming. Zatrzymajmy się na chwilę. Jak można zauważyć, Grace była bardzo związana ze swoją matką, choć w jej zachowaniu dało się dostrzec także drobne, buntownicze cechy charakteru odpowiednie dla jej wieku. Alyssa twierdzi, że ktoś nadchodzi. Czując od pewnego czasu zagrożenie, prawdopodobnie razem z Grace przemieszczają się z miejsca na miejsce, by nie wpaść w ręce tych, którzy na nich polują. Telefon, który zadzwonił do ich pokoju kilka chwil wcześniej, tylko utwierdził ją w przekonaniu, że ktoś wpadł na ich trop i jest już bardzo blisko. Grace, we need to go. Go where? Mom, what's going on? Hurry! Wait, who's coming? What's wrong? We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Tell me what's going on. Now is not the time. Okej, wróćmy do najnowszego trailera. Widok na ulicę miasta. Spytacie jakiego? Tego wciąż nie wiemy, ale to co rzuca się w oczy to ogromny neon restauracji Grill 14. Niby nic, a jednak drobne nawiązanie do trzeciej klasycznej części Resident Evil i restauracji numer 13, w której Jill wraz z Carlosem walczyła z Nemezisem. Capcom, widzimy te detale i ciekawe, czy miasto te nie leży w sąsiedztwie zniszczonego Raccoon. Tak przy okazji zauważyliście, że w zwiastunie Nintendo na witrynach restauracji widnieją reklamy różnych złocistych trunków, a już w pozostałych trailerach nie ma takich szczegółów? Przypadek? Nie sądzę. Oh, you're FBI? Investigating all these strange deaths, huh?
Grace przybywa na miejsce zbrodni. Pragnę przypomnieć, że ma ona za zadanie zbadać ciało z widocznymi oznakami infekcji, które znaleziono nie tak dawno temu w tym samym hotelu, gdzie 8 lat wcześniej zamordowano jej matkę. Grace. Walcząc ze wspomnieniami, wchodzi do środka hotelu w Renwood, przypominając sobie dzień, w którym straciła matkę. Tym samym wróćmy do sceny, którą zobaczyliśmy na transmisji Gamescom, gdyż oba te materiały świetnie nam się pokryją. Stay close to me. Stay close. Mom, wait! Grace, keep moving. Who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. Don't worry about it. I should have it fixed soon. I just need to find my... Brutalna egzekucja pracownika hotelu przez zakapturzonego nieznajomego na oczach młodej Grace jest widokiem, który pogłębi jej traumę po stracie matki. Tak przy okazji wyjaśniła nam się zagadka, kim jest starszy mężczyzna w okularach, gdzie w pierwszej analizie twierdziłem, iż współpracuje on z Grace jako agent FBI, więc to możemy wykreślić, gdyż wiemy, że jest to pracownik hotelu. Zanim rozwiniemy sobie wątek zakapturzonego mężczyzny, obejrzyjmy dalszy fragment trailera. Mieliśmy tutaj swoisty miks wydarzeń z przeszłości i teraźniejszości, gdzie w tym ujęciu widzimy, jak w trakcie ucieczki z hotelu Alyssa chowa za jednym z obrazów teczkę, zapewne z istotnymi informacjami odnośnie tych, którzy teraz polują na nie. Grace po tych 8 latach i powrocie do hotelu zaczyna odtwarzać sobie w głowie przebieg wydarzeń z tamtej nocy, ale jak się zaraz dowiemy, mimo upływu lat, młoda Ashcroft wciąż jest pod czyjąś obserwacją. I've been watching you. You're not like other people, you know. You're quite unique. Budynek z zewnątrz jego wnętrza to centrum opieki osób chorych przewlekle w Rhodes Hill, niedaleko miasta Raccoon. Zachęcam do obejrzenia mojej szczegółowej analizy wersji demonstracyjnej gry Resident Evil Requiem, w której omawiamy bliżej zagadnienia związane z tym obiektem. Wciąż podtrzymuję swoją teorię wyjątkowości Grace, o której tak ciągle słyszymy, z uwagi na odporność, jaką nabyła od swojej matki po zażyciu Daylight w Resident Evil Outbreak, czyli leku na wirus T. O tym mówiliśmy sobie szerzej w pierwszej analizie debiutującego trailera Resident Evil Requiem, więc warto niektóre wątki nadrobić. Zaznaczam również, że chronologicznie sceny z kliniki pochodzą z momentu, gdy Grace wróciła do hotelu po 8 latach i najprawdopodobniej została wtedy uprowadzona oraz przetransportowana do Rhodes Hill. Miejcie to na uwadze. Natomiast kadr, który tutaj widzicie, różni się jednym istotnym szczegółem od tego, co pokazali twórcy w pierwszym zwiastunie, ale do tajemniczego mężczyzny wrócimy sobie na samym końcu tej analizy. Tell me what's going on. Something important. Mom, I'm scared. Grace. Zobaczyliśmy sobie kolejny kawałek drugiego trailera. Grace w zniszczonym już hotelu odnajduje swoje zdjęcie z dnia, w którym straciła matkę. Twórcy podkreślają tym, że nie tylko Alyssa była pod obserwacją, ale jej córka. Ujęcie z wnętrza kliniki na oddział izolacyjny zwiastuje więcej zainfekowanych. Grace z zapalniczką to kadr prosto z wersji demonstracyjnej, gdzie po zgarnięciu bezpiecznika ucieka przed monstrum, które mignęło nam tutaj oraz tu. Scena
Scena z przemykającym cieniem za drzwiami pochodzi ze zniszczonego hotelu w Renwood, więc całkiem możliwe, że cały ten fragment rozgrywki będzie skupiał się na straszeniu gracza. Do tego ujęcia jeszcze sobie zaraz przejdziemy, aby lepiej zrozumieć zakapturzonego mężczyznę i to, co się właśnie wydarzyło, musimy przejść do dalszej części cutscenki, jaką zaprezentowano na Gamescom. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In and out. Breathe in and out. Oh, Grace. I promise you, I will explain this all to you one of these days. Grace. Please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just. I love you. I love you too. Okay. Mom, I'm scared. No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff. We can come back for it later, Grace. Co się właśnie wydarzyło? Nie trudno się domyśleć. Zakapturzony mężczyzna zamordował Alysę na oczach jej córki, a scenę tę uzupełnia o kadr z trailera, gdzie widzimy Grace w totalnej rozpaczy. Jak dziewczyna wybroniła się przed zainfekowanym mężczyzną, możliwe, że ten fragment będzie na wpół grywalny i Grace chwyci za broń, którą upuściła Alysa. Ten kadr mówi nam, że zakapturzony jegomość upadając przewraca lampę i tym samym podpala wnętrze hotelu. Stąd po 8 latach hotel ten będzie w totalnej ruinie, a jego mroczne sekrety wciąż nie do końca odkryte. Wpływamy na wody własnych przypuszczeń i teorii. Bardzo interesująca jest ta scena przerywnikowa. Grace patrzy na kogoś, kto stoi za szybą. Wyraźnie jest widoczna odbijająca się sylwetka. Nosi ubranie z kliniki, więc jest pacjentem, a nawet bym powiedział pacjentką tej placówki. Czemu? Otóż w pierwszym zwiastunie powtarzało się kilka głosów w tle. Wiele z nich przypisywano Leonowi, Chrisowi, czy tam nawet Claire, co nie do końca okazuje się prawdą. To, co ja wyłapałem, to jedna linia dialogowa, prawdopodobnie małej dziewczynki o tym, że wszyscy odeszli. Everyone's gone. Stąd jak mniemam, w tej scenie wywiąże się dialog między Grace a dziewczynką z uwagi, że Grace kłóca, by twarzą w twarz móc porozmawiać. Obłąkane i maniakalne zachowania podopiecznych kliniki tylko potwierdzają nasze przypuszczenia, że leczono tu różnorodnych pacjentów, od osób z problemami skórnymi po tych zaburzeniami psychicznymi i innymi nam nieznanymi dolegliwościami. Czy po infekcji ich świadomość jeszcze się utrzyma, a ich dziwaczne zachowania nie ulegną nasileniu? Kobieta snująca się po korytarzach z maniakalnym chichotem słyszalnym w tle i nienaturalnymi ruchami może wywołać niepokój nawet u najbardziej opanowanych osób. Luźno przypuszczam, że rany na ciele w tej scenie to oparzenia, być może skutki promieniowania. Musimy pamiętać, że wracamy do regionu Raccoon i nie wiadomo, czy wiele ofiar popromiennych na skutek zbombardowania miasta nie zostało chwilę później przetransportowanych do kliniki, by przez lata być obiektami doświadczalnymi, a Rhodes Hill to idealne miejsce pod kolejny kompleks organizacji Umbrella, więc jej logo nie powinno zbytnio nikogo dziwić. Zauważcie, że jest już delikatnie pordzewiałe, więc na bank wracamy do starej placówki korporacji. There's no escaping your destiny. Grace nie może uciec od swojego przeznaczenia, które wciąż pozostaje dla nas tajemnicą. Trzyma w ręku rewolwer przypominający wielkokalibrowy rosyjski RSH-12, choć w typowej dla Resident Evil estetyce twórcy delikatnie go zmodyfikowali, by uniknąć nieprzyjemności i by lepiej pasował do gry. Wisienką na torcie jest mężczyzna z końcówki trailera. Z pewnością przeszedł już infekcję, a blizny na ciele mogą sugerować brak niektórych organów wewnętrznych. Przypominam, że motywem przewodnim 9. części Resident Evil jest Requiem, czyli spokój dla zmarłych, którzy w tej odsłonie stanowią
koszmar dla żywych. Po 30 latach od epidemii wracamy do Raccoon City i już wiemy, że pojawią się tam zombie, ale po głębszej analizie doszliśmy wraz z zespołem do ciekawej teorii. Uważamy, że ten mężczyzna może wcale nie być naszym głównym przeciwnikiem, a prawdziwy wróg jeszcze nie został ujawniony. Jego specyficzne okulary, które przypominają nieco jubilerskie lub medyczne, gabaryty, uśmiech oraz sposób, w jaki zwraca się do Grace, jeśli to jego głos, mogą wskazywać, że pełni rolę sprzedawcy dla młodej Ashcroft lub kogoś, kto udzieli jej informacji i wsparcia. Podąża za nią, obserwuje, a jak wiemy Capcom lubi czasem celowo zmylić fanów pewnymi elementami fabuły. Jednak to tylko nasze przypuszczenia. W nadchodzących miesiącach wiele się jeszcze może wyjaśnić i sytuacja diametralnie zmienić. Maszyna marketingowa Requiem od czerwca tego roku nabiera tempa, już wkrótce czeka nas Tokyo Game Show, podczas którego możemy spodziewać się kolejnych ekscytujących informacji o grze. To, co dotąd zobaczyliśmy, to jedynie fragment znacznie większego i bardziej rozbudowanego projektu. Chętnie podyskutuję z Wami o grze w sekcji komentarzy, więc śmiało podzielcie się swoimi opiniami. Przypominam też, że publikujemy wiele wartościowych treści na naszych mediach społecznościowych, stronie internetowej, Facebooku, X oraz Instagramie. Obserwujcie nas, aby być na bieżąco. Dziękuję za Wasze wsparcie i poświęcony czas. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale Projekt Parasol.